Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram i zaczynamy drugą edycję giereczkowego bingo. Zapraszam! Pierwsza edycja zakończyła się połowicznym sukcesem, a w zasadzie porażką, a więcej możecie się dowiedzieć w filmiku, do którego podam Wam link w opisie i będzie tu do kliknięcia gdzieś na ekranie. W związku z tym edycja druga jest trochę zmieniona i być może tym razem uda mi się zrobić całą planszę. Dla tych, co nie wiedzą co i jak, pokazuję i objaśniam. W grze może wziąć udział każdy, kto ma ochotę, niezależnie od platformy, na jakiej gra. Konsola, PC, telefon, nieważne. Jak znajdziesz planszówki, które się w to wpasowują, to też śmiało. Ważne, żeby mieć dodatkową frajdę z grania, a także dodatkowe wyzwanie. Masz giereczkowy zastój i nie wiesz, po jaki tytuł sięgnąć? Cóż, może bingo pomoże. A nuż widelec, dzięki temu trafisz na jakąś perełkę. Ja tak w zeszłym roku trafiłem na She Sees Red, jedną z najlepszych gier, w jakie grałem w 2022. Oto nasza plansza do zabawy w bingo. Jedno pole to jedna gra, którą musimy ukończyć, by zaliczyć, i jednej gry nie możemy podpiąć pod więcej niż jedną kategorię. Ukończenie gier w każdej z linii, poziomej, pionowej lub ukośnej, oznacza, że zrobiliśmy bingo i możemy być z siebie dumni. A jak ułożymy całą planszę, to jest super, mega, hiper bingo i to już jest powód do świętowania, bym powiedział. W nagrodę kupcie sobie jakiś wypasiony tytuł. Albo, nie wiem, niech Wam mama kupi. Albo tata. Łyknijcie celebracyjną szklaneczkę ulubionego soku czy coś. Nie wiem, sami sobie ustalcie nagrodę. Nasza zabawa zaczyna się z początkiem czerwca i trwa do końca roku. Na 9 gier to chyba dość sporo czasu, żeby się nie spinać, co? Aby zaznaczać sobie ukończone kategorie, przygotowałem taki oto zestaw naklejek z logo kanału, a link do pobrania i ewentualnego wydrukowania planszy i naklejek oraz wszystkich niezbędnych rzeczy znajdziecie w opisie do tego filmu w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Dobra, zasady objaśnione, to rzućmy sobie okiem na kategorie, które notabene przygotowałem dzięki ogromnej pomocy Mada z kanału Gry Mada, za co bardzo serdecznie dziękuję. Nie zapomnijcie także zerknąć do niego na kanał i wspomóc ziomeczka oglądaniem i subem. Tak sobie pozwoliłem zasięgnąć inspiracji czytelniczej, więc nazwa każdej kategorii to tytuł książki. Kategoria pierwsza: Obcy Horyzont, czyli gra z gatunku lub tematyki, w które zwykle nie grasz. Z zasady może nie tykacie klasycznych gier RPG, albo nie interesuje Was ratowanie świata przed zombie. Cóż, dajcie im może ostatnią szansę, a okaże się, że trafiliście w dziesiątkę. Ja mam tak, że nie jestem fanem gier o tematyce awiacyjnej, w związku z czym myślę, że sięgnę po Ace Combat 7. Na stronie How Long to Beat wyczytałem, że średnio trzeba przeznaczyć ponad 66 godzin, żeby wyciągnąć z tego tytułu wszystko, ale tylko około 11, żeby zaliczyć wątek główny. Akurat tyle czasu jestem w stanie poświęcić, żeby przekonać się, czy moja niechęć do samolotowych wygibasów zostanie dzięki tej produkcji przełamana. A jeśli okaże się inaczej, to trudno. Jest jeszcze kilka innych gatunków i tematów, których fanem nie jestem, więc na pewno coś sobie znajdę. Kategoria numer 2. Inne rozkosze. Gra na licencji serialu, filmu, komiksu, animacji albo na podstawie książki czy opowiadania. Mało Ci Smurfów, Króla Lwa czy innego Spidermana? To może jakaś gierka z bohaterami tych kreskówek i komiksów w roli głównej. Bo czemu nie? Ja się jeszcze na żaden konkret nie zdecydowałem, ale będę informował na bieżąco, jak już coś chwycę. To kategoria trzecia w takim razie. Przeminęło z wiatrem. Gra z poprzedniej generacji konsol. Czyli jeśli macie PlayStation 4, to najpóźniej z PlayStation 3, Xbox One to Xbox 360 i tak dalej, a na PC to taka wydana przed 2020.
Może to być też remaster na obecnej waszej konsoli, czy też komputerze, bo to przeważnie ma tylko lekko podciągniętą grafikę, ale broń Boże remake. Mam kilka takich starszych tytułów na Xboxie, więc może wezmę coś stamtąd, ale zastanawiałem się też nad zremasterowanym Shadowmanem. No, jeszcze zobaczymy. Numer 4. Problem trzech ciał. Gra na okładce lub miniaturce której znajdują się przynajmniej 3 postacie. Ale jakby było równo 3, to nawet lepiej, bo pasuje do tytułu. Może to być zrobienie fabuły w The Division 1 albo 2. Na miniaturce Bramble też są tylko 3 postacie, albo Shenmue. Do wyboru jest cała masa tytułów, bo twórcy bardzo lubią dać nam okładkę z wieloma postaciami, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Co wybiorę ja? Jeszcze nie wiem. Może Yakuzę? Podchodziłem do tego już 2 razy i byłby to ostatni moment, żeby ukończyć ten tytuł, bo mam taką zasadę, że daję grze 3 szanse i jeżeli po tym trzecim nie siądzie, to porzucam ten tytuł i do takiej gry nie wracam. Będę informował. I kategoria 5, czyli minęliśmy właśnie półmetek. Wehikuł czasu. Losowo wybrana kategoria z nieukończonych w poprzedniej edycji. W pierwszej edycji poleciałem na bogato i zrobiłem aż 16 kategorii. I nie udało mi się ukończyć 5. Oto one. Naoczny świadek, czyli gra FPP. Skokstrach, gra grozy. Klikacz, gra point and click. Parias, gra, która na Metacritic uzyskała 3,9 w opiniach użytkowników. I Pierworodny, gra będąca pierwszą z cyklu. Znalazłem sobie na necie takie koło do losowania, wstawiłem obrazki i zobaczymy, na którą kategorię padnie. Jeżeli chcecie zrobić to co ja, to w opisie do filmiku podam linka do tego koła fortuny, a także link do obrazków z tych niedokończonych kategorii. Gdybyście jednak woleli przeprowadzić losowanie, że tak powiem, ręczne, to w tych plikach do giereczkowego bingo znajdziecie także te 5 kategorii. Możecie je sobie wyciąć, przetasować i wylosować, a jeśli wydrukujecie je na przykład na papierze samoprzylepnym, to wylosowaną kategorię możecie zastąpić tą na waszym arkuszu bingo. A możecie zrobić jedno i drugie. I ja w sumie tak zrobię i zastąpię sobie wehikuł czasu wylosowaną kategorią. No i padło na klikacza, czyli przygodówkę w starym dobrym stylu. Okej, 2 tytuły z poprzedniej edycji mam, czyli najprawdopodobniej będzie to albo Deponia, albo Black Sad, ale w międzyczasie kupiłem jeszcze Papeturę i nie skończyłem, więc może to? Zobaczymy. 6. Babel. Gra z włączonym innym dubbingiem niż w Twoim języku lub w angielskim. To zadanie może być trochę trudniejsze do zrobienia, szczególnie przy indykach, bo zwykle mają one tylko napisy. Drugim problemem może być geoblokada na większości wydań fizycznych gier. Ale jeśli macie jakieś większe tytuły w wersji cyfrowej, to kto powiedział, że nie możecie pyknąć w jakiś horror z czeskim dubbingiem na przykład? Do tej kategorii polecałbym jednak sięgnąć po tytuł, który już znacie, bo dodatkowy bodziec w postaci nieznanego języka może Wam przeszkodzić w śledzeniu fabuły. W związku z czym, jeżeli będzie taka możliwość, to odpalę sobie może Uncharted 2 z nieznaną mi dotąd ścieżką dźwiękową. I 3 ostatnie. Numer 7. Zapach domów innych ludzi. Gra, której akcja dzieje się głównie w domu, w budynku. Tu jest spore pole do popisu z wyborem i to nie tylko w horrorowej konwencji. Może być na przykład Luigi's Mansion, logiczne The Room, a nawet mocno wychillowane Unpacking. Ja jeszcze nie wiem w sumie co wybiorę, ale trzecia część przygód chudszego brata Mario do mnie przemawia, w związku z czym pomyślę intensywniej nad jej zakupem. Przedostatnia, 8. kategoria, czyli to co straciliśmy w ogniu. Gra dziejąca się w szeroko rozumianym post-apo. Szeroko rozumianym, bo możecie do tej kategorii wciągnąć też takie tytuły, które dzieją się setki lat po upadku znanej nam cywilizacji. Na przykład takie Horizon Zero Dawn czy Biomutant. Jak w większości wcześniejszych kategorii, jeszcze nie wiem co wybiorę, ale w szeroko pojętym post-apo wyszło i wychodzi tak dużo tytułów, że nikt nie powinien mieć problemu z wyborem czegoś dla siebie.
I ostatnia kategoria: jutro, jutro i znów jutro. Gra, do której zbierasz się od dłuższego czasu, czyli grzebiemy w naszej kupce wstydu. Macie taki tytuł, który chodzi za wami od dłuższego czasu, ale co chwilę coś innego wpadało wam w ręce, więc odkładaliście zagranie w tę grę na później? No, to myślę, że teraz jest właściwy czas, by po nią sięgnąć. U mnie to będzie chyba This is the Zodiac Speaking, ale mam też kilka zaległych filmów interaktywnych, którym od czasu do czasu przyglądam się na mojej liście zakupów w cyfrowym sklepie PlayStation. I tak oto prezentuje się druga edycja giereczkowego bingo. Mam nadzieję, że będziecie chcieli pobawić się wraz ze mną, a jeżeli tak, to nie omieszkajcie oznaczyć mnie w swoich filmikach albo postach na Twitterze, a także używać tagu giereczkowe bingo 2 albo gaming bingo 2. Ja jeszcze raz chciałbym podziękować Madowi z kanału Grymada za pomoc w obmyślaniu zagadnień i już się z wami żegnam. O swoich wyborach gier do poszczególnych kategorii oraz o postępach będę was oczywiście informował postami i tu na kanale, i na swoim Twitterze. Nie krępujcie się więc i zostawcie suba tu, czy obserwację na niebieskim ptaku, co by być na bieżąco. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Masz giereczkowy zastrój. Oto nasza plansza. Oto nasza plansza. Oto nasza plansza. Nasza zabawa zaczyna się z początkiem Na 9 gier to chyba dość sporo czasu. Czasu chyba dość sporo jest wtedy. Jak już coś chwycę. Chyba chwycę. Bo mam taką zasadę, że daję grze 3 szanse. Gdybyście jednak woleli, że nikt nie powinien mieć problemu, mam nadzieję, że będziecie chcieli pobawić się Mam nadzieję, że będziecie chcieli pobawić